Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z miejscowości Jaipur w Rajasthanie. My dzisiaj zwiedzamy, nasz tuk-tuk lekko zaspał dzisiaj. Pół godziny temu mieliśmy być umówieni, my też lekko wyszliśmy spóźnieni, ale jeszcze musimy na niego poczekać. My teraz idziemy poszukać jakiejś knajpy, gdzie będziemy mogli zjeść śniadanie, skoro nasz kolega nie przyjechał na czas. Ja już na drugiej stronie, teraz Mari i pan Zbyszek jeszcze z tyłu. Tutaj dość spory ruch jest, o. Mari jest już po dobrej stronie. Hello, how are you? Very good. Tutaj mamy już jakieś budynki, ale my tam raczej nie idziemy, bo to jest posterunek policji. Mari taką knajpeczkę znalazła i mówi, że będzie dobrze. To idziemy sprawdzić. Kucharze już na wejściu, więc to musi być tutaj coś dobrego. Jak pokazują, co gotują i nie ukrywają, także wchodzimy. Mari zabrała nas do knajpy, gdzie lekko ceny odstraszają, ale kawa no nie jest aż taka droga. Wzięliśmy sobie po kawie po 7 zł. No online ceny były zdecydowanie niższe. Także starą kartę po prostu mają online, a tutaj widać, że trochę wyżej. To Mari sobie zje, a my z panem Zbyszkiem zjemy sobie coś na ulicy. I Mari ma swoje pensji śniadanko. 14 zł taka szakszuka. Dwa jajeczka, Tak, dobrze wygląda. Dobrze, bardzo Najważniejsze dobrze. jak w smaku. Mari najedzona, wychodzimy z knajpy od 1 do 5 szakszuka. Bardzo dobra, tylko za ostra, ale Tak. przyszłabym po raz kolejny, tylko powiedziała, żeby bez chili zrobili. Podjechał też nasz spóźnialski kierowca tuk-tuka, tak. Wsiadamy i jedziemy. A dzisiaj Jaipur zwiedzamy troszeczkę inaczej niż zawsze, bo będziemy z tym kierowcą dzisiaj jeździć cały dzień. O matko, pani uciekaj. Przyjechaliśmy na pierwsze miejsce i to jest cmentarz. Jeszcze w sumie nie wiem, jak się do końca nazywa, ale jest to cmentarz, gdzie chowają królów i ich synów. Bez kobiet. Bez kobiet, tak. Ale bierzemy jeszcze wodę przed wejściem. Tutaj też jakieś przekąski można kupić. Jest kokos, ale to bardziej na słodko niż jakieś samosy. Wchodzimy powoli do środka. Tam gdzieś będziemy musieli kupić bilety, ale widzę, że tutaj jakiś remont się szykuje i chłopaki rozładowują całą ciężarówkę tej kostki. O, jeszcze pozdrawiają. Tutaj wszystko się ręcznie robi. Płacimy za 3 bilety, jeden bilet 50 rupii, czyli 2 zł. Ja już wiem, Mario, o co chodzi. Przeczytałem sobie. No. Każda taka, no powiedzmy to kapliczka, nazwijmy to, tak jak tu czy tu, to jest grobowiec i tutaj się nie chowa ciał w ziemię, tylko się kremuje. A jak się skremowało władcę właśnie, no to trafiała trumna albo tam, gdzie ich tam się później to wsypuje, nie wiem jak to się nazywa, ale właśnie trafia później do takiego grobowca. Urna to się chyba nazywa. No właśnie, to się nazywa urna. I gdzie one niby? Tam na górę Tak, są? no i na przykład w środku masz, widzisz ten grobowiec. I czym lepszy budynek, ładniejszy, tym władca był lepszy, bogatszy. Tak jak w Egipcie ponoć były piramidy budowane dla władców, tak tutaj takie kapliczki robili i one też są fajnie wykończone i to też jest w kamieniu. Wszystko jest skute, patrzcie, to nie jest tak, że sobie tutaj po prostu coś położyli, tylko to wymagało sporo pracy. Tutaj też w kamieniu zrobione 2 słonie,
kolorowe. Spójrzcie też na to. To też wszystko w kamieniu wykute. To nie jest tak, że to jest przyklejone, więc wyobraźcie sobie, ktoś tutaj siedział i takim dłutem kuł w jakimś dużym kamieniu. Teraz jesteśmy z drugiej strony tego grobowca i patrzymy, jak to jest wykończone wszystko. No, takie detale powycinane. To wszystko, co wam wspominałem, to jest wszystko wycinane w kamieniu. Trochę się zatrzymaliśmy przy tym pierwszym grobowcu, popstrykaliśmy sobie też jakieś zdjęcia. W sumie może nie przy pierwszym, bo tutaj jest kolejny. Tutaj jest jeszcze jeden, także... Sporo ich. Tak. Bardzo mi się podoba. To są takie detale, to są takie wszystkie malutkie rzeczy. Ja się zastanawiam, jak oni to w ogóle robili. To są takie na przykład tutaj. Jak oni to wycinali w tamtych czasach? No przecież to nie powstało, No nie tak. wiem, rok temu, dwa, tylko Narzędzi jakichś specjalnych nie mieli. Albo... mini Taj Mahal. Tak. Fajnie tutaj jest, że można właśnie kawałek cienia złapać też, także trochę chłodu. Aż dziwne, że tutaj żadnej małpeczki nie ma. Spójrzcie, pani pracuje. O, pan jeszcze coś pani daje dla dziecka może. Coś do picia. Pani ciężko pracuje i jeszcze z dzieckiem. A na tym drzewie patrzcie, jaki wielki ul. Tam pewnie sporo miodu musi być. Idziemy dalej. No i kolejna, no to jest niesamowite. Ja nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest zrobione. Mi się to tak podoba. Ja coś takiego bym mogła mieć w domu, jakby ktoś mi coś takiego zrobił. Tu te wszystkie detale, to jest tak wklęsłe, takie malutkie zakola. Ja nie wiem, czy oni to szpachlowali? W sensie Teraz tak... oglądamy czasami filmy, jak przykłada jakieś dłuto i tam bzz, 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 i się to wszystko robi, a kiedyś wszystko ręcznie. Tu widać, że ten władca musiał, o, tam pan Zbyszek wlazł na górę gdzieś już, to widać, że ten władca musiał być jakiś potężny, bo to zdecydowanie wygląda jak na razie najlepiej. A moim zdaniem tu ktoś był bardzo ważny, a dookoła, bo jest 1, 2, 3, 4 i tak tutaj tak samo 4, jeszcze inni, albo synowie, albo ktoś taki bardzo ważny, bliski rodzinie. Coś mi się wydaje, że będzie ładny widok z góry na te wszystkie grobowce. Dobra, ja to będę nazywał grobowcami, ok? Umówmy się, to jest ten grobowiec pierwszy, w którym byliśmy. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko z góry. Nasunęła mi się taka myśl, że znamy nasze cywilizacje, powiedzmy takie europejskie, bliskie nam. A w tym samym czasie, jak mało my wiemy o tych ludziach, o tych cywilizacjach, które tutaj żyły, my znamy bardziej historię Europy, tak jak i Polska się rozwijała i znikała z map Europy i na nowo powstawała. Tak samo tutaj było życie i te wszystkie cywilizacje i ci wszyscy ludzie. Indie kiedyś ponoć były jeszcze większe, podzielone na jakieś księstwa, więc tutaj królowie, pełno wojen, także podobne dzieje mi się wydaje i podobne historie można by było tutaj usłyszeć, takie jak były w Europie. A wiemy, że w Europie wojen nie brakowało. Obeszliśmy już te grobowce, idziemy teraz moim zdaniem, wydaje mi się, że do ostatniego. Ale tutaj jest jakiś remont, ale widzę, że jest otwarte, ludzie tam wchodzą. Zobaczcie, jak kolega teraz to robi. Kiedyś takie łatwe to nie było, aczkolwiek no to też nie wygląda tak jak tamte stare. Ten też widać w ładnym stanie, biały kamień. Spójrzcie na te obrazki, to trochę przypomina jak w Polsce, czy u nas w naszej religii, drogę krzyżową. Tu też jest jakaś historia napisana. To tylko my tak myślimy, ale patrzcie, spójrzcie na te wykończenia, to dla nas wygląda jak oryginał, po prostu zrobione kiedyś, a tutaj współcześnie. No po prostu pomalowane i tylko zrobione, widzicie, coś takiego, bez żadnej rzeźby, bez niczego. Jesteśmy godzinę później i chłopaki, no, rozładowali już połowę. Jak się podobał ten cmentarz? Super, naprawdę warto przyjechać. Tak, fajne miejsce, naprawdę. Już jednogłośnie stwierdziliśmy, jak małe Taj Mahal, tylko o wiele bardziej spokojne. I o wiele tańsze. A już, Tylko tak. 2 złote. A teraz jedziemy już do kolejnego miejsca.
Właśnie na ten port teraz jedziemy i zatrzymaliśmy się jeszcze na drodze, żeby sobie jakieś zdjęcie zrobić. Ten port jest ogromny i nie każdy da radę też na niego wejść, bo z tej drogi trzeba startować i jest kilka opcji. Oczywiście na pieszo, druga opcja jest taka, że wjeżdżacie takim samochodem, tu jest oficjalna cena 650 rupii za jeepa, czyli to jest jakieś 25 zł. Tu nawet chłopaki dali jakąś promocję za 6 zł od osoby, że można czymś takim wjechać. Tak, ale my nie, my idziemy na pieszo. Ale jeszcze przed wejściem spojrzę tutaj na te przekąski, bo ja jeszcze nic nie jadłem. O! Czego trąbisz tam, kurde? Nie wytrzymują bez tych klaksonów. Dobra, ja zaraz coś biorę. To jest dobre. To mi się wydaje, że jadłem. To są ziemniaki. Biorę takie przekąski właśnie. Te ziemniaki, one są rozgniecione, są te chrupki. Do tego jest chana masala, czyli cieciorka w takim sosie gravy. Trochę jak curry. I trochę słodkiego sosu, tak. Piękna sprawa. Wziąłem 3 porcje, a że pan Zbyszek nie chce, to ja zjem drugą. To jest ziemniak. Bardzo dobry. Już to kiedyś jadłem w Indiach. Dokupiłem u pana 2 butelki wody, bo wygląda na to, że będzie droga długa. Patrzcie, jaka lodówka. Nie jest to na prąd, tylko lód wrzucony do środka i chłodzi. Wchodzimy już do portu. Marii jeszcze z tatą rozchwytywani. Chłopaki sobie robią zdjęcia z miejscowymi, ale postanowiliśmy, że do tego fortu też bierzemy sobie przewodnika, który kosztuje 400 rupii, czyli 16 zł i mówi, że nam opowie i będzie nas oprowadzał przez 1,5 godziny. Marii dziś rozchwytywana nie tylko przez mężczyzn. No to zróbcie. To trochę zejdzie, teraz zdjęcia pojedyncze. Dobra Marii, to widzimy się z powrotem tutaj na dole, dobra? Pa, pa. My wchodzimy, nie chcą puścić Mariki. Jak wejście? Dobrze. Po drodze na wejściu można kupić sobie jakieś parasolki, pamiątki, jakieś pierdółki. Po drodze można spotkać sporo kózek. Tam też są ogrody i za czasów króla, król chciał tutaj szafran hodować, ale to ponoć nie był klimat na szafran, więc co innego hodowali. Tu jest jezioro, ale co chciałem powiedzieć, że o godzinie od 7 bodajże do 11:30 można zobaczyć, jak tymi drogami tutaj chodzą słonie i niektórzy ludzie wchodzą na samą górę na słoniach. I to też jest taki widok, że przenosi was jakby kilkaset lat do tyłu. No, my akurat jesteśmy już po tej godzinie i nie zobaczymy tych słoni. Tam na środku widzicie taki czerwony budynek, więc stamtąd można na słoniu wystartować i tą drogą, ta droga jest trochę szersza niż te tutaj dla ludzi i po schodach i można sobie wejść aż tam na samą górę, co kosztuje 2500 funtów. To jest rupii, to jest 100 zł. Nie mało i to tylko pan powiedział, że w jedną stronę. Tak. No myślę, że czas sprawdzić swoją wagę po Indiach. No. Tylko tutaj może być krzywo, więc nie wiem, czy to dobrze pokaże. Dochodzimy już do murów tego pałacu, a teraz już znamy różnicę, bo to jest pałac królewski, a fort, tam gdzie było wojsko, jest kawałek dalej. Jeszcze taki grajek przy wejściu sobie siedzi i gra. Po drodze możecie sobie kupić jakieś słodycze, jak macie ochotę. Trochę energii się przyda wchodząc na górę. Piesek sobie znalazł, zobaczcie, kawałek cienia i sobie odpoczywa. O, coś mu się śni. A nie, to mu muchy przeszkadzają. Wchodzimy do pałacu, zobaczcie jakie ogromne wrota, drewniane, stare, to widać jeszcze za czasów może tego króla. Tak wyglądają. Te armaty to raczej już za czasów Brytyjczyków. Okazało się, że my weszliśmy wejściem dla króla i królowej. No Tak. widzisz, dobrze. Jesteśmy maharadżą, jestem princes teraz. Princes. Princes. A Ja nie płacę. Wy płacicie, ja nie płacę. A, bo to nie, to my zapraszamy na nasz dziedziniec. Proszę, zapraszamy, rozgościć. I z drugiej strony wchodziła cała obsługa. Ze strony słonecznej wchodziła właśnie rodzina królewska, z drugiej strony, ze strony od księżyca, tak się nazywała, wchodzili ludzie, pracownicy i co jest też takie zaskakujące, że oni tutaj nie dostawali pieniędzy za swoją pracę, tylko był posiłek. Jeden posiłek na dzień dostawali. Za 12 godzin pracy. Zastanawia mnie to, jak to kiedyś było. Pan nam opowiedział na przykład konie, gdzie stały, tam dalej pokoje, jakie były zrobione. No w ogóle próbuję sobie wyobrazić, przenieść się właśnie do tych czasów. Fajnie by było przeżyć właśnie taki jeden dzień w tamtych czasach. Musimy kupić bilety, żeby wejść dalej. Bilet kosztuje 1000 rupii, czyli 40 zł, a lokalni płacą 200, czyli 5 razy mniej niż my. I to jest właśnie rasizm ekonomiczny i tutaj nas nieźle cyk na pieniądze. A w Indiach to jest na każdym kroku. Jest świątynia do zobaczenia, ale my jej nie zobaczymy, bo jest godzina około 13, a dopiero o 4, o 16 ją otwierają, więc możemy tylko podziwiać te drzwi. W tamtym miejscu wchodziliśmy, tam jest brama, obeszliśmy sobie tutaj dookoła i jesteśmy przed bramą wejścia, gdzie w końcu przyda się nasz bilet. Będą sprawdzać nasze saszety? Nie, na luzie można. I to już jest ta część, za którą zapłaciliśmy.
Widzę jakiś budynek z przodu, tam Ale też, pięknie. tak, pięknie. To trochę wygląda jak w jakimś Turkmenistanie, a oni właśnie mają takie połączenia. Ja powiedziałem Turkmenistanu, a okazało się, że to jest z Uzbekistanu, że król, który tutaj rządził w tamtych latach, no to właśnie on pochodził z Uzbekistanu. I tutaj w budowie mamy połączone dwie religie. Na dole mamy islam, takie kwiatki właśnie, a na górze już widzimy lotus i słonie z Hindu. W tym miejscu są łaźnie i tam król brał kąpiel, ale zaraz wam pokażę, jak to działało. To jest architektura jeszcze islamska, tak, zresztą widać to po tym kształcie i tak, tutaj rozpalano ognisko, woda była podgrzewana tutaj w tym miejscu, zobaczcie, zresztą sufit też jest cały jeszcze osmolony, no i król mógł się tam kąpać w ciepłej wodzie. A spójrzcie jeszcze na ten widok z góry, my wchodziliśmy w tamtym miejscu, to są te ogrody, które wam wcześniej pokazywałem i to jest widok na całe jezioro. A zaraz wam jeszcze coś pokażę i to jest trzeci najdłuższy mur na świecie, patrzcie, on się zaczyna tutaj, on się tutaj nie kończy, on jest też z drugiej strony. Tutaj też widać, o, jeszcze tam widać, widzicie? Przybliżę wam. Tutaj widać ten mur i on trochę wygląda jak chiński mur i to jest trzeci najdłuższy na świecie, ma 14 km. Wchodzimy teraz do króla, do pałacu, do środka, tam gdzie mieszkał. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie król miał saunę. Przez te małe otwory tutaj wlatywała para, bo tutaj było grzane i on sobie tutaj miał saunę już w tamtych latach. Ja. Znowu sala obok, to sala masażu dla króla. A kolejna okazało się, że to było jacuzzi. Patrzcie, jaka głęboka wanna. Ona ma, no, z 1,5 metra, myślę. Wchodzimy już do głównego pałacu i co ciekawe, patrzcie na te kolory. I te kolory są z naturalnych rzeczy zrobione. Farby są naturalne, czyli z jakichś owoców, z warzyw. I wszystko jest pomalowane w różnych kolorach. Zobaczcie, jaka sztuka. A król, jak już wziął saunę, prysznic, masaż i jacuzzi, to mógł sobie właśnie posiedzieć jeszcze w takim ogrodzie. Jesteśmy w sali luster i okazało się, że to jest druga największa sala luster na świecie. Pierwsza jest w Wersalu. A tak wygląda w środku i co się okazało, że ten król miał dwie żony. Dla jednej zbudował sypialnię z tamtej strony, dla drugiej z tej, a on sam spał właśnie w tym miejscu. Dobre rozwiązanie, prawda? Idealne. Dla ciebie też? Nie, absolutnie nie dla mnie. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj kwiaty, ale jak się przyjrzymy, mamy tak. Tutaj mamy motyla, teraz mamy mrówkę, teraz mamy samo ucho słonia, tutaj mamy skorpiona, tutaj mamy kobrę, a tutaj jeszcze ogon ryby, a tu jeszcze trąba słonia. Wychodzimy już z tego w sumie tutaj najładniejszego, najpiękniejszego miejsca. Gdzieś nas nasz przewodnik prowadzi dalej. Fajnie jest w takich tunelach, bo można trochę chłodu złapać, jest też lekki powiew wiaterku. To też ciekawe, bo tu jest naturalny system chłodzenia. Tutaj woda spływała, a królowa, zobaczcie, nawet oryginalne ponoć, tutaj wisiała huśtawka i jak się bujała, to sobie podziwiała te swoje fontanny. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie tam siedzenie, na którym wożono królową, bo jak ona ubrała wszystkie swoje sukienki i wszystkie swoje świecidełka, to ważyło to nawet 17 kg i ciężko było jej chodzić, więc ją nosili tutaj po pałacu. Idziemy w kolejne miejsce, też jakimś tunelem i tutaj też lekki chłodzik czuć. Chciałabym poznać tego króla. A ja tą królową. Też ładne i też kolejny jakiś dziedzińczyk i na środku też jakiś pokój. W sensie tak trochę surowo to jest, no nie sądzisz? Trochę inaczej. Tak. Nie ma żadnego takiego już wystroju, po prostu same ściany wszędzie. Ale nadal różowe, za tobą jest taki różowy, cała różowa ściana. Także myślę, że to podobna do tego Pink City, co jest w mieście. Okazało się, że ten król to nie tylko dwie żony. Ten jest lepszy. 12 żon i 33 potomków miał. Ja cię kręcę. I każda z tych żon, znaczy z tych oficjalnych, bo jeszcze miał inne kobiety, które były Z którymi sypiał. Tak, i były poza pałacem, ale te oficjalne, to było ich 12, właśnie mieszkały tutaj. 3, po każdym, jakby na każdym ścianie, tak, na każdym rogu. Każda miała swój pokój Tak. tutaj, tak. A on mieszkał tam właśnie za Marcinem w górze. I tam sobie, o właśnie tam, i spogląda sobie na te wszystkie żony. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie, no, przykładowa żona sobie mieszkała. Tutaj mieszkała obsługa, a ta właśnie królowa miała swój pokój tutaj. Można wejść? Można. Nie dużo więcej. Duże, no, znaczy no sam kwadrat został, tak, no ale ona sobie tutaj żyła, Tutaj była świątynia. mogła a tam- się modlić, tak, a o tam kolejną była żonę. Kuchnia. A tam jeszcze kuchnia. Także takie małe mieszkanko. Teraz jesteśmy w kuchni i obstawiam, że tutaj było jakieś palenisko pewnie i gotowano. Spójrzcie jeszcze na te wykończenia na drzwiach. To też jest wszystko kłute, rzeźbione. Wchodzimy do kolejnych pomieszczeń jakimiś tunelami. Tutaj widzicie, cały czas jakieś stare drzwi. Te też, patrzcie, jeszcze to jest pozaczepiane.
Dobra, tam nam coś kolega tłumaczy. I tak to się musiało skończyć. Na zakupy jeszcze nas przyprowadził kolega. Zawsze tak to jest, że jakaś wycieczka się kończy, w sensie oprowadzanie i wtedy do sklepu na zakupy. My nie będziemy szli do końca, bo później sobie pewnie tam podjedziemy, ale do takiego tunelu wchodzimy, który prowadzi do fortu. 2 kilometry. Uwaga, bo to duże schodki Na i razie dziury. trzeba zejść. I teraz już jesteśmy w podziemiach. I tutaj też czuć chłód. A zresztą też jeszcze odpalony jest. Wychodzimy już z tych tuneli. O, tu jeszcze policjant kogoś szuka może. My nie idziemy tam dalej na razie. W takich patelniach kiedyś gotowano. Tylko że to nie jest oryginał, ponoć to jest jakby zrobione już, żeby pokazać tylko jak kiedyś gotowano właśnie na dworze. Wygląda na to, że my już do exitu, do wyjścia się kierujemy. Już mieliśmy iść do wyjścia, a kolega jeszcze się pyta, czy chcemy zobaczyć jakąś świątynię, która jest niedaleko. Też jest na obrębie tego pałacu, ale normalnie tam się nie chodzi. Przez to, że zmieniliśmy plany, wychodzimy też innym wyjściem, bo normalnie byśmy wychodzili wejściem, którym weszliśmy. Te miasteczko, które widać u podnóża tego pałacu, to jest stary Jaipur. On ma ponad 1000 lat. I wszystko jasne, jeepy podjeżdżają z tej strony. I my teraz schodzimy do tej wioski, w sensie wioski, do tego miasta w sumie, wzdłuż tych murów. Powoli dochodzimy do tego starego miasta, widać już świątynię. Kolega mi powiedział, że jest tutaj w tym mieście 360 świątyń. Namaste. Spójrzcie na tą świątynię, jakie tutaj są też wykończenia. Podejdę bliżej. Słonie, to też w kamieniu wszystko kłute. Patrzcie, te słonie. Tutaj też inny kolor kamienia, to pewnie inny kamień i też słonie wykute. Dobra, wchodzimy na górę, ale okazało się, że świątynia też dopiero od 4, więc do środka nie będziemy mogli wejść. Możemy wejść tylko tutaj dookoła. Oczywiście do takiej świątyni to trzeba ściągnąć but. Marii, nie można, no nie można. Tutaj też te wykończenia. Zwróćcie uwagę, ile tutaj, podejdę jeszcze bliżej, ile tutaj pracy potrzeba do tego. Tutaj też nieźle. To mi trochę przypomina, no to nie jest to samo, ale trochę mi przypomina, wiesz co? Kambodżę. A myślałam, że Angkor. powiesz, że Nepal. Że w Nepalu właśnie tak są wybite tak Też są. stare rzeczy. Tylko, A że Angkor? Aha, no, mi Angkor. chodzi bardziej o te tutaj wykończenia wieże, takie kształty, że to takie jak świątynie w Angkor trochę. Angkor Wat. Pan Zbyszek jeszcze podziwia, a to tyle z tej świątyni, powoli będziemy z niej wychodzić. I brama jest tak samo wyrzeźbiona. Ja to jestem pełen podziwu, jak oni to w tym kamieniu robili. Tutaj kolejna jakaś budowla, też mi się kojarzy z Kambodżą. Z tej strony na wejściu do świątyni 2 ogromne słonie. Maria jeszcze zdjęcia pstryka. Przepięknie to wygląda. Kurczę, to musiały być ciekawe czasy. No teraz to dla nas to tylko raczej budynki. A kiedyś, no to miało swoją wartość. Od razu wiadomo, że jesteśmy w Indiach. Małe bufalo zajada sobie. Co on tutaj zajada? Jakieś śmieci. A pani niesie tutaj, zobaczcie, kupę i wyrzuca na ulicę. I jeszcze bufalo dostał od pani. Goni chyba do domu go. Pani teraz uwiąże bufalo. Tutaj są krówki normalne, ta też, a tam kozy. Ale ładne, o piękne, wszystkie uwiązane niestety. Ale jakie czyste, piękne, ta jaka. No chodź tu kłusko. Ale słodka. Wspomniałem Wam, że tutaj jest dużo tych świątyń i to jest jedna z nich i kolega właśnie mi powiedział, że ona ma ponad 1000 lat, tak jak to miasto tutaj powstało, tylko nikt o to się już nie troszczy, o te małe, one po prostu sobie tutaj są i niszczeją, ale też jakie wykończenia, spójrzcie. Zauważyliśmy, że w Jaipur sporo używają też ciągników. W innych miastach widzieliśmy, że dużo rzeczy właśnie robią ręcznie. Wygląda na to, że tutaj będzie nowa droga, ale krówka tam daje sobie radę. I w środku tej wioski, gdzie słońce pali, stoi sobie takie drzewo i dość zielone. Spójrzcie na to. Zaraz zobaczycie. Schody prowadzące do basenu. Piękna sprawa. Zaraz muszę podpytać pana, do czego to służyło. Widzicie, co tam pływa? Żółw. Tutaj kolejny się wygrzewa. Kolega powiedział, że to służyło jako wielka studnia dla miasta. A mówi, w porze deszczowej, jak jest więcej jeszcze wody, to oni sobie skaczą stąd. Mimo wszystko, on powiedział, że to jest 100 metrów głębokości. Nie wiem, czy on się nie myli. Aczkolwiek, no, może mu i trochę wierzę. Ale ten żółw jest ogromny. Stamtąd nie było tak widać. Rusza się powoli, bo tak to wygląda, jakby martwy był. Tutaj jest fajne miejsce, gdzie dobrze widać te schody i jeszcze od przodu. Tu może jakaś taka świątynia trochę była. Ta wygląda, jakby miała bielactwo, tak jak ja. O, plamy mam.
A ona wygląda tak samo. Powoli kierujemy się już do miejsca, gdzie startowaliśmy i taka brama jeszcze przed nami, też ładna, ładne kolory, ładnie wykończona. No takich ładnych i to 3 to jeszcze nie widzieliśmy. Łaciata, ta jest tak jakby biało-czarna, tamta jest czarno-biała, a tamta brązowa też jakieś łatki, biało, ciemne. Jesteśmy w miejscu, gdzie trzymają słonie właśnie od tej godziny 7 do 11:30. I jak ktoś przychodzi właśnie sobie jechać słoniem na górę, no to stąd startuje. Zrobiliśmy takie kółeczko, że wychodzimy właśnie i tutaj mamy ten pałac przed nami. A my właśnie gdzieś tam kawałek wyżej wchodziliśmy. Tutaj kolejna świątynia po drugiej stronie. Też widać, że niszczeje. Jeszcze lokalne autobusy. Znaleźliśmy już naszego kierowcę, wsiadamy do tuk-tuka, jedziemy dalej. Przyjechaliśmy pod jakąś restaurację zjeść obiad w sumie, tak. Idziemy zobaczyć menu. Jednak nie zjemy w tej restauracji i też wpadliśmy na pomysł, że pominiemy sobie teraz obiad i jedziemy dalej. Przyjechaliśmy teraz zobaczyć pałac na wodzie, który jest na środku jeziora. Tutaj można sobie zdjęcia robić, takie przebierane, mają ciuchy, są fotografowie i patrzcie. Coś takiego. No to tylko zobaczyć i tyle. Mari cyknie sobie fotkę i spadamy stąd, no bo to tylko taki widok na pałac i tyle. Usłyszeliśmy od naszego pana tuk-tuka, że mieszkają w środku żołnierze. Sprawdziliśmy informacje, bo mnie zaciekawiło, kto tam mieszka, po co ten pałac został wybudowany, ale okazało się, że został on wybudowany dla Maharadży kiedyś i po prostu służył nie do mieszkania na co dzień, ale tak na relaks. Przyjeżdżali jak taki domek letniskowy w Polsce, można sobie to porównać. I tak samo stąd robili polowania na kaczki, bo jak widzicie, gdzieś tam za mną one sobie latają, kąpią się, także pływają dookoła. Póki co jest zalane, a i został tak zaprojektowany, że dolne części tego pałacu są zawsze pod wodą. Jak stan jeziora jest wysoki, to jeszcze mniej widzimy, wtedy te piętra są bardziej zalane. Marii z tatą zajmowani biżuterią, więc kolega nas przywiózł do jakiejś fabryki nawet, tak? Tu już widać, że coś raczej robią sami, jakiś warsztat. Z zakupów kryształów jednak nic nie wyszło, także lecimy dalej. Widzę, że tutaj ktoś szykuje jakieś placki takie jak my lubimy, ale my poczekamy do kolacji z tym. Daliśmy się jeszcze naciągnąć na przyjazd właśnie w takie miejsce, gdzie szyją ciuszki, także obejrzymy to, zobaczymy jak to wygląda. Ręczna robota, płótno maluje ręcznie, tam jest farba, ma wzór i patrzcie, cyk. I cały czas tak samo. Jesteśmy teraz w fabryce. Pan pokazuje nam tu różne szale. Na przykład ten szal kosztuje 6000 rupii, czyli jakieś 240 zł, podobno 100% kaszmiru. Pan coś powiedział, że on bardzo ciepły jest i tylko, że w zimie można używać i że w 100% z kozy. Tutaj mam inny produkt, ale tak samo nazywa się kaszmir. To jest akurat z owcy. I dlaczego? Ja zapytałam się, no dlaczego to kaszmir i to kaszmir, a pan powiedział, że najlepszy produkt kiedyś pochodził z Kaszmiru i tylko tam były właśnie kozy, których nie ma aż tak dużo, że wszędzie można zobaczyć na tych poza miastem owce, a kóz nie ma tak dużo i dlatego najlepszy ten produkt to właśnie jest ten, który wcześniej miałam w ręce, z kozy. To jest ręczna robota, to widać, że jest malowany. Pierścionków z Rajasthanu nie ma, szala z Kaszmiru też nie ma, także spadamy. Ale jakbyście tutaj byli i chcielibyście jakieś koszule, garnitury, no to Wam tutaj uszyją 2 godziny, 3 godziny, garnitury nawet robią w 8 godzin. Jakbyście chcieli, przyjedziecie na wesele na przykład w Indiach, no to odwiedźcie taki sklep. Pożegnaliśmy się z naszym tuk-tukarzem. Trochę był irytujący. Później też wymyślił jakąś historię, że musi tam o 6 już spadać, że nas zawiezie, że później sobie wrócimy. Także że mamy dodatkową sobie wziąć taksi jeszcze z góry. Rano przyjechał spóźniony o pół godziny, nawet ponad pół godziny, bo powiedział, my wyszliśmy, czekamy, no dobra, my też byliśmy spóźnieni, ale my go dzwonimy kilka razy, on odbiera, on śpi, on mówi, o sorry, będę za 20 minut, nie? Przyjechał za pół godziny, dobra, no ale był z nami 7 godzin, on jeszcze... Teraz mówimy mu, żeby nas zawiózł jeszcze na taki Monkey Temple, czyli taką małpią świątynię. A on mówi, że nie, bo tam daleko teraz, a on później musi coś tam jeszcze robić, także pożegnaliśmy się z nimi.
zorganizujemy sobie ten czas sami. Nie jesteśmy zadowoleni tak. z jego I serwisu. zrobimy sobie fajny wieczór, a jakbyście byli, pamiętajcie, bo dopytaliśmy w innym miejscu, 1500 rupii za cały dzień za tuk-tuka full zawiezie Was od 8 rano do zachodu słońca. To jest taka mniej więcej dobra cena. Oczywiście możecie dać więcej, jakbyście chcieli, ale no takie jest ogólnie 1500. tutaj, 1500 rupii. Przyszliśmy, bo zobaczyliśmy jakieś grille. Tu jeszcze jakby do końca nie gotuje się, dopiero jakby szykują. O, tutaj świeżo usmażone kurczaki, więc one ładnie wyglądają. Chłopaki już kręcą placki z tego pieca tandoori, jak widzicie, bardzo dobrze to wygląda, ale tutaj też jest obok grill i też coś już na świeżo grillują, więc można zaraz tutaj podpytać, co oni mają. Ta krasula jaka konkretna, wielka krowa. A teraz wchodzimy do Różowego Miasta. Przejdziemy się na spokojnie. Na razie musimy odpocząć od tych tuk-tukarzy, ale jak słyszycie, tutaj ciężko odpocząć od klaksonów. Hindusi lubią słodkości i tutaj jest kilka rodzajów tych słodkości, ale tutaj jeszcze też możemy zobaczyć, jak pan robi jakieś słodkości. Jeszcze nie wiem nawet, co z tego będzie, ale to mi wygląda, że jakiś ser był tutaj wsypany. Zupka z Radomia, patrzcie, sprzedają na kilogramy. Te wagi są świetne, patrzcie, takie ręczne. Pani tam kładzie, o, pół kilo akurat odważnik miała. Zobaczcie, jak tutaj kolorowo. Przyprawy, mamy soczewicę, z tego co rozpoznaję. Kurczę, ile rodzajów tej soczewicy. Ta krasula zdecydowanie już po jedzeniu teraz się relaksuje. Są i małpeczki, ale tylko jedna. Nie widzę więcej, więc małpeczka. Ale sama by tutaj nie przylazła raczej. A co tu się zadziało pod moją nieobecność? Bierzemy 2 piwka, 2 schowamy. O. Tylko że tutaj nie ma gdzie wypić, a nie można pić na ulicy, więc pan powiedział, że można wypić sobie tam na zapleczu. Więc idziemy. Tutaj jest sklep, a zaraz wam pokażę, gdzie jest melinka. Tu jest melina. O, proszę bardzo. Widać, że ktoś tutaj drinkował sobie jakieś piwo, jakąś whisky też. No miejsca za wiele nie ma, no ale piwko można wypić. Zrobiło się trochę luźniej, bo wyszliśmy z tego bazaru, gdzie Mari też szukała jakichś ciuchów. Od razu można tutaj kupić sobie herbatkę, czaj, pan robi z cukrem, bez cukru, jaką tylko chcecie. O, ginger tea. Jak się chodzi po tych uliczkach i przechodzi się właśnie koło takich sklepików, to czasami aż zatyka w gardle i się kaszleć chce, a to dlatego, że tutaj jest mnóstwo papryki. Tutaj akurat chyba nie mielą, ale w niektórych sklepach jeszcze mielą tą paprykę. To wyobraźcie sobie, jaki tu jest zapach i co tutaj trafia do gardła. A mnie już tutaj trafi właśnie w tym momencie, jak przeszła, mówię, muszę stąd wyjść. A tutaj co, jest papryka, a to? Co to może być? Nie wiem, no jakieś zioło. Po drugiej stronie ulicy mamy jakąś kolejną świątynię. No i też to wygląda trochę jak w tej Kambodży. Dobra, ostatni raz mówię o tej Kambodży. A to wygląda, no chciałem powiedzieć jakiś pchlitarg, ale nie. Tutaj można sobie po prostu jakieś klucze dorobić. Nawet do samochodów stare dorabiają. Też oczywiście takie do zamka zwykłego też coś znajdziecie. Patrzcie, trafiliśmy w takie miejsce, że tutaj są jakieś ciuchy. Pan, zaraz pani przejdzie. O, jeszcze jeden pan przejdzie, dobra. Pan tutaj wymieszał jakieś proszki i oni farbują ciuchy. Dopiero tutaj wyciągnął też jakąś koszulę stąd, także można sobie pomalować, jak ktoś chce, na jakieś różne kolory. I to są takie miejsca i takie biznesy, że tylko właściciel wie, co tam ma w środku. Tu jakbyście weszli i chcieli coś znaleźć, no to raczej byłoby trudno. Zobaczyliśmy jeszcze świątynię jedną, że jest otwarta, ale można gdzieś tam na górę wejść i zobaczyć, jak to wygląda z góry. Kurde, to zaraz powjeżdżają. Puri, a to jakieś inne chyba, bo większe te puri, tak mi się przynajmniej wydaje. Jesteśmy już trochę z boku i ponoć gdzieś tutaj schody są jakieś, tak? O, a są, no dobra, idziemy. Wchodzimy po tych krętych schodach na górę, tak, zapraszamy spokojnie wszystkich. Jesteśmy już na górze, na dachu, ale tę świątynię będziemy widzieć? Tak, chyba da się przejść. Tu jeszcze jakaś spora wieża przed Mariką. Wchodzimy na dach, gdzie nic nie ma, to takie ukryte miejsce, to w ogóle tutaj turystów nie ma. Pan nas tutaj zaprowadził. Piękny widok. Zachód słońca nam się tutaj powoli robi. My byliśmy na forcie, tam, odwiedzaliśmy ten fort dzisiaj. Jest godzina 18:30 i widać, że się korki zaczynają. Już wcześniej było widać, ale teraz ten ruch po tamtej stronie, jak widzicie, stoi. Tam też jest jeszcze Monkey Temple i tam się wybierzemy jutro, ale też stamtąd będzie ładny widok na zachód słońca, więc może tam pojedziemy dopiero wieczorem. Tutaj jest ta droga, którą wam pokazywałem, my jesteśmy u góry, ale tutaj też można zobaczyć, ile tych budynków jest porozwalanych. Tam też zwróćcie uwagę, budynki pozawalane. Tutaj mamy też pana, który przyszedł, opowiada, ale cały czas, nie, ja nic nie chcę, ale na dole mam sklep, jakbyście chcieli, to możecie zajść.
Opowiada. Fajne historie opowiada, w sensie nawet co można zobaczyć. No ale wiadomo, że to też nie jest za darmo, mówi tam na dole jest sklep. Powoli schodzimy na dół, też widać tutaj głośno dzieje się. Kolega nadal nas gdzieś tam prowadzi, mówi tutaj możecie iść innymi schodami. Ale tak, mieliśmy jeszcze jakąś świątynię zobaczyć, ale my w końcu tej świątyni nie zobaczyliśmy. Schodzimy innymi schodami, nie krętymi, tylko takimi normalnymi. A już wiedziałem, po co były te łatwiejsze schody, żeby zaprosić do swojego sklepu. A ten pan co robi, cukierki? Możliwe. Roztapia teraz cukier i zaraz będzie to rozwijał. Nie, no może to nie cukierki. Nie wiem, nie mam pojęcia. A wchodziliśmy tamtymi schodami, które widzicie, które są takie kręcone do góry. Te budynki są tak połączone tutaj, że my po prostu zejdziemy i tutaj na dół pójdziemy innym budynkiem. Zszedłem na dół, idę zobaczyć, co pan tutaj robi, bo mnie to zaciekawiło. I co to jest? To są cukierki? Nie. Kurde, muszę podpytać. One jeszcze ciepłe i to są bransoletki, więc to musi być jakiś plastik albo jakiś taki materiał, że pan to skręca w taki warkocz, no i później robi takie bransoletki. Chłopaki się ze mnie nabijają tutaj, że mi coś tutaj nie wychodzi. Ja próbuję zrobić coś takiego, ale to w sumie nie takie łatwe. O, no właśnie, muszę to trochę rozpuścić, żeby to się cieńsze zrobiło. Sporo do tego nawinął, ale zaraz chyba będzie. Tak mi się wydaje, że zaraz tutaj zrobię. Aha, okej. I wygląda na to, że jest to dobre. O, ale to widzę, że to trzeba jeszcze dowałkować tutaj, bo to nie jest jeszcze dobre. O, chyba, że kolega tutaj coś z tym zrobi, bo to jest za grube. Muszę to jeszcze rozgrzać trochę, żeby to się rozpuściło. O, prawie jest równe. Mam już zrobioną taką laskę, teraz muszę tutaj trochę rozpuścić. O, i to się szybko robi miękkie, więc teraz muszę to szybko skleić i będzie taka bransoletka. O, tu jeszcze sobie trochę wyrównam. O, patrzcie. O. I to jeszcze tak, o, żeby to ładny był okrąg tego, tak. Tu, żeby był rozmiar dobry. O, trochę się rozchodzi tutaj, ale jak na pierwszy raz całkiem ładnie. Takie cudo wyszło. Kolega tu jeszcze poprawił tą moją niedoskonałość i ładnie. Jakie konie ładne wyjechały na ulicę. Coś tutaj może będzie się działo. Przyszliśmy jeszcze zobaczyć, jak wygląda Pałac Wiatrów i właśnie tak wygląda oświetlony. On już jest zamknięty, do środka nie można wejść. My spróbujemy tam wejść jutro, a teraz na metro i spadamy do nas już coś zjeść w końcu. Zobaczcie, ile tutaj kolorów i jak to pięknie wygląda. O, pan mówi, że nie, że pieniądze za nagrywanie. No, chciałem pokazać, jakie przekąski możecie sobie kupić w Indiach. A my już idziemy na metro. Stoimy w kolejce po bilety do metro, a kolejka też niezła się zrobiła, bo maszyny jakoś nie działają. Mamy bilety, więc też wchodzimy. O, skanujemy, one takie jednorazówki są. Już widzę, jedzie nasz pociąg. Mamy do przejechania niewiele, bo tylko w sumie 2 stacje. Tak oklejone, że nic nie widać tutaj. Nie ma dużo ludzi, jak na taką godzinę szczytu w Indiach, czyli 19. Dokładnie, na tej stacji wysiadamy. Drzwi się otwierają, my musimy iść do wyjścia numer 2. I pamiętajcie w Indiach, żeby zostawić sobie właśnie te jednorazowe bilety, żeby można było później wyjść, bo skanujecie tak samo i to na żetony. Tu jest jedna tylko taka. Wygląda na to, że jakiś transport tutaj chłopaki przywieźli, ale już wszystko rozładowane. A tak się pozbywa czasami śmieci w Indiach. To akurat wszystko jakieś foliowe woreczki. O, jakieś tam papierowe i po fajkach też się znajdą. Mamy swoje miejsce z wczoraj z jedzeniem, więc musimy z głównej drogi skręcić teraz tutaj w lewo. I tam będzie taka trochę mniejsza uliczka i tam znajdziemy nasze smakołyki. Wygląda na to, że nie ma prądu na dzielnicy, ciemno. Zamawiamy sobie jedzenie, czyli będzie jeden sos, będą kurczaki, czyli piersi tamte, będą też udka, będą też takie szaszłyki z mięsa mielonego i do tego jeszcze weźmiemy sobie ryż biryani z tego gara. Nasze kurczaki już gotowe, kolega jedną porcję zapakował, teraz będzie pakował drugą. Do tego będą 4 placki takie, mielone mięso też już gotowe. Tak wygląda nasz dzisiejszy stół. Wyszło nas po 10 zł na głowę sosu z kurczakiem. Mamy też ryż biryani, też już podzielony. Dokupiliśmy jeszcze takie warzywa, kurczaków tutaj też sporo. Cebula, Mariusz zajada, smacznego w takim razie. W Indiach ciężko o pralki, tak jak w Tajlandii, więc musimy sobie robić w tych wiaderkach pranie sami. I mamy już trochę prania zrobionego, Marii. Możesz pokazać na wiatraku góry? To jest nasze pranie. Także tam już się suszy.
Miejsca za wiele nie ma, bo mamy tylko 3 wieszaki, więc rozwieszamy też tutaj w łazience. Dzisiaj trochę wybierzemy. Rzeczy suszą. Tak, wybierzemy dzisiaj trochę rzeczy i resztę jutro. Tak, żeby sobie też nie zawalić jakby miejsca, bo później jak jakby to nie wyschnie, to gnije, wiecie o co chodzi, więc powoli. Ale co sobie dzisiaj opaliłeś ramiona i szyję. No, cały Uszy. dzień na dworze. No. Czuję nawet trochę. Szukaliśmy również pralek, żeby zrobić sobie takie pranie jak w Tajlandii, że idziecie, wiecie, ładujecie całą pralkę, proszek, nie wiem, 60 batów, czy ile tam się płaciło i tyle. No tutaj nie znaleźliśmy czegoś takiego. Napisałam do jednej osoby, odpisała mi za 80 rupii za kilogram prania, czyli 80 rupii razy 4, 3,20 za kilogram prania, ale to też nie jest gdzieś tutaj w naszej okolicy, trzeba było tuk-tukiem podjechać. Także widzicie, no, radzimy sobie. Zrobiliśmy dzisiaj 14 km, choć plan też nie był do końca jakby przez tego chłopaka. O, tutaj zwalmy winę na tego chłopaka. Jakby przez tego chłopaka nie był ten plan spełniony, jaki chcieliśmy zrobić. Mimo to nie daliśmy sobie zepsuć humorów, stwierdziliśmy, dobra, wysiadamy, robimy to po swojemu i tak wyszło najlepiej. Poszliśmy, zobaczyliśmy bazar lokalny, przyprawy, warzywa, cukienki, no wszyściutko Ten tam punkt było. widokowy na dach, co poszliśmy, co jeszcze tam Was nakręcał na te... Tak, srebro, jakieś żeby srebro. Tak, no więc jakby przypadkiem trafiliśmy i zrobiliśmy to po swojemu lokalnie, tak jak lubimy. Najlepiej. Na koniec wzięliśmy pyszne jedzenie, najedliśmy się pod korek. Za No, 10 zł od osoby. tylko, że dzisiaj było jakieś chili, inny kucharz chyba Coś ostre było trochę. przyrządzał, bo co bym nie spróbowała, to aż mi po prostu łzy leciały, tu miałam aż całe wypalone. Ale w smaku to i tak było bardzo dobre. Pranie zrobione. Ciuchy na jutro powinny wysnąć, więc można iść spać powoli. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Za komentowanie, lajkowanie i udostępnianie. Bardzo tym nam pomagacie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku z Indii. Pa! Mua! Ach, i jeszcze jedno chciałam dodać, że podziwiam mojego tatę, że on daje radę i bez marudzenia chodzi z nami 14 km, 13-14 dzisiaj zrobiliśmy, bez jakichś większych przerw, także podziwiam go i to bardzo, bo ja już dzisiaj wysiadam, a on nadal dawał radę bez marudzenia. To w ogóle jest hit. Tato, jestem z Ciebie dumna. No, dzisiejsze pranie wykonane. Teraz trzeba poczekać na efekty do jutra. Myślę, że będzie suche. Taka suszarka jest najlepsza w Indiach. Tajlandia tego nie pobije, bo w Tajlandii można było wystawić gdzieś na balkon coś. A tu w Indiach nie ma czegoś takiego, więc korzystamy z tego, co się da.